tej chwili w zasięgu Twojej ręki znajduje się przedmiot, który w jednym z dzisiejszych filmów zamienia ludzkie ciało w gnijącą miazgę. Nie potrzebujesz demonów ani kanibali. Wystarczy to jedno niefortunne wyjście z przyjaciółmi za miasto. Wybrałem 5 najbardziej brutalnych horrorów o grupie znajomych, które udowadniają, że w obliczu strachu jesteśmy całkowicie sami. Do tajemniczego przedmiotu wrócimy na końcu, a teraz wyobraź sobie 6 kobiet, odciętą drogę ucieczki i całkowity mrok. Zaczynamy od klasyka klaustrofobii. Zejście. 6 miłośniczek sportów ekstremalnych w rok po tragicznej śmierci rodziny jednej z nich wybiera się eksplorować nieoznaczoną jaskinię na kompletnym odludziu w Appalachach. To, co miało być formą terapii i powrotem do dawnej pasji, szybko zmienia się w sytuację nie do pozazdroszczenia. W pewnym momencie droga powrotu zasypuje się, a bohaterki uświadamiają sobie, że nikt ich nie uratuje, bo nikt nie wie, gdzie są. Przyjaciółki będą musiały nie tylko znaleźć wyjście, ale także uważać na krwiożercze, ślepe istoty grasujące w ciemnościach. Zejście eksploruje jeden z najbardziej przerażających motywów, jakie zna człowiek – lęk przed pogrzebaniem żywcem. Pierwsza połowa filmu to gęsty horror psychologiczny, w którym prawdziwym wrogiem jest sama jaskinia. Bohaterki zapuszczają się w wąskie korytarze i klaustrofobiczne przejścia, gdzie każdy oddech wydaje się walką o resztki tlenu. Gdy jednak okazuje się, że dziewczyny nie są w jaskini same, gatunek filmu gwałtownie zmienia się w krwawy survival horror. Atmosfera jest tu naprawdę duszna, a całość dopełniają świetne zdjęcia potęgujące wrażenie ciasnoty i braku drogi ucieczki. Neil Marshall po mistrzowsku operuje ciemnością, używając jedynie flar i latarek, co sprawia, że jako widzowie czujemy się równie zagubieni jak bohaterki. Oko cieszy również świetna, surowa charakteryzacja potworów, a w drugiej połowie całkiem sporo tryskającej krwi. To wzorowo zrealizowane kino, w którym wiarygodne aktorstwo i narastająca paranoja między przyjaciółkami sprawiają, że film wciąga i nie pozwala o sobie zapomnieć jeszcze długo po seansie. Jeśli klaustrofobia w jaskiniach Marshalla była testem dla waszej psychiki, to Fede Alvarez przyszedł tutaj, żeby zrobić wam test żołądka. Zapomnijcie o mroku i niedopowiedzeniach. Tu będzie wszystko widać aż za dobrze. Martwe zło. 5 znajomych wyjeżdża do opuszczonego domu w lesie, aby przypilnować koleżankę, która próbuje wyjść z ciężkiego nałogu narkotykowego. W piwnicy chatki odnajdują makabryczne znalezisko. Powieszone zwierzęta oraz owiniętą w drut kolczasty tajemniczą księgę. Po odczytaniu z niej kilku przeklętych wersetów w lesie budzi się starożytne zło, które zaczyna opętywać przyjezdnych jednego po drugim. Fede Alvarez stworzył remake, który w przeciwieństwie do oryginału Sama Raimiego został nakręcony całkowicie na poważnie, stawiając na mroczny, nihilistyczny klimat i ekstremalnie krwawe sceny. Gdy droga powrotna zostaje odcięta przez nagłą powódź, rozpoczyna się koszmar, w którym nie ma miejsca na humor. Demony zmuszają opętanych do przerażających aktów agresji i autookaleczeń, które pokazano w dużych zbliżeniach. Jedna dziewczyna wycina sobie skórę z twarzy, inna odcina rękę, a krew tryska obficie na wszystkie strony. Ale nie tylko gore jest tutaj atutem. Film buduje całkiem gęsty klimat zagrożenia ze strony nienamacalnego zła, które wypełnia cały las. Nawet ucieczka z domku nie daje ochrony. W tym uniwersum nawet drzewa mogą zostać opętane i stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Realizacja stoi na najwyższym poziomie. Potężne udźwiękowienie i efekty praktyczne sprawiają, że każdy akt przemocy budzi fizyczny dyskomfort. To udany remake, który udowadnia, że można tchnąć nowe życie w legendę bez kopiowania stylu oryginału. To mięsiste kino, które wypluwa widza przerzutego, zostawiając go z obrazem finałowej masakry w deszczu krwi, która wygląda po prostu obłędnie. Krwawa rzeźnia w lesie to jeden scenariusz, ale co jeśli zło nie czai się w puszczy, tylko w miejscu, które powinno być bezpiecznym przystankiem na waszej mapie? Dom woskowych ciał. Grupa przyjaciół jadąca na mecz zatrzymuje się w małym, pozornie wymarłym amerykańskim miasteczku Ambrose.
Znajdują tam gabinet figur woskowych, który jest tak realistyczny, że budzi podziw i grozę jednocześnie. Miasteczko skrywa jednak makabryczną tajemnicę związaną z dwójką braci o mocno wypaczonych ambicjach artystycznych, którzy zamiast rzeźbić w wosku, wolą w nim konserwować żywych ludzi. Dom woskowych ciał z 2005 roku to luźny remake klasyka, który zamiast wiernej reinterpretacji postawił na soczysty, slasherowy klimat charakterystyczny dla lat 2000. Już od pierwszych chwil atmosfera robi się niepokojąca, gdy bohaterów na kempingu nachodzi tajemniczy mężczyzna, a z pobliskiego lasu dochodzi odór śmierci. Gdy przyjaciele trafiają do miasteczka widma, w którym na każdym kroku natykają się na woskowe figury, napięcie rośnie skokowo. Zamaskowany napastnik zaczyna ich szlachtować jednego po drugim, ale dla niektórych los przygotował coś gorszego od śmierci. Proces stawania się częścią kolekcji poprzez woskowanie żywcem. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być uwięzionym we własnej skórze, która staje się powoli twardą, gorącą rzeźbą? W tym filmie proces ten trwa kilka sekund, ale w waszej wyobraźni zostanie na znacznie dłużej. Film konsekwentnie buduje historię, serwując kilka zapadających w pamięć scen, jak choćby ta z odkrywaniem prawdziwej natury figur. Na uwagę zasługuje niepokojące miejsce akcji, charakterystyczny morderca i kilka pamiętnych, krwawych scen, które dziś uchodzą już za kultowe. Wszystko jest tu zrealizowane jak od linijki. Od świetnej scenografii topiącego się domu, po charakteryzację, która budzi autentyczną odrazę. To solidne rzemiosło, które mimo upływu lat wciąż doskonale sprawdza się jako rozrywka dla fanów gatunku, łącząc nostalgię z czystą, makabryczną grozą. Oglądałeś filmy na VHS? Jeśli tak, to niedawno wydałem książkę o horrorach zakazanych na kasetach wideo. Książkę Video Nasties Zakazane Filmy zamówisz na zakazanefilmy.pl. Droga bez powrotu. Grupa przyjaciół przemierzających bezkresne lasy Virginii Zachodniej ulega wypadkowi i zderza się z samochodem młodego lekarza. Razem postanawiają szukać pomocy w głębi puszczy, co okazuje się najgorszą decyzją w ich życiu. Napotykają samotną, zrujnowaną chatkę, w której zamiast telefonu odnajdują spiżarnię wypełnioną ludzkimi szczątkami. Wkrótce do domu wracają właściciele, zmutowani kanibale, którzy rozpoczynają brutalne polowanie na ocalałych. To survival horror inspirowany absolutną klasyką gatunku, wrzucający zwykłych ludzi wprost w sam środek pierwotnego horroru, w którym jedyną opcją jest ucieczka lub desperacka walka. Scenarzyści umiejętnie dawkują akcję, stopniowo budując napięcie, aż do kulminacyjnej sceny w chacie, której poznajemy antagonistów. Zmutowane redneki żywiące się ludzkim mięsem to postacie wyraziste i przerażające, a ich oblicza często pokazywane są jedynie na ułamek sekundy, by wyobraźnia widza sama sobie dopowiedziała resztę. Na uwagę zasługuje bardzo dobra, budująca atmosferę zagrożenia muzyka oraz świetna praca kamery. Szczególne wrażenie robią ujęcia lasu z lotu ptaka, sugerując, że bohaterowie wpadli w nieskończoną pułapkę bez wyjścia. Najmocniejszym punktem, prócz dusznego klimatu i soczystych scen gore, są właśnie antagoniści. Ich genialna charakteryzacja, wykonana przez studio Stana Winstona, stoi na najwyższym poziomie, a rechoczący wieśniak z łukiem w ręku to postać, która długo jeszcze może śnić się po nocach. To film, który nie bierze jeńców i pokazuje, że w głębokim lesie cywilizacja nie ma żadnego znaczenia, a jedyną walutą jest instynkt przetrwania. Zmutowani kanibale to wróg, którego przynajmniej widzisz i możesz spróbować uderzyć. Kolejny tytuł na liście odbiera ci nawet tę szansę, bo wprowadza przeciwnika, przed którym nie uciekniesz, nawet jeśli masz najszybsze auto. Śmiertelna gorączka. Zrób pauzę. Spójrz na szklankę wody albo herbaty, którą masz teraz obok siebie. Serio, bo po tym, co teraz usłyszysz, to będzie ostatni raz, kiedy patrzysz na nią z zaufaniem. Grupa przyjaciół wyjeżdża na wymarzone wakacje do domku w lesie, ale sielanka szybko zamienia się w koszmar. Nachodzi ich mężczyzna zarażony straszną, nieznaną chorobą, która zaczyna błyskawicznie rozprzestrzeniać się wśród bohaterów. Zakażenie przenosi się przez kontakt fizyczny i co najgorsze poprzez wodę.
to prowadzi do narastającej paranoi, wzajemnych oskarżeń i całkowitego rozpadu więzi między przyjaciółmi. Debiut Eli Rotha to bezkompromisowy body horror połączony z czarnym humorem i satyrą na społeczeństwo, w którym każdy dba tylko o własną skórę. Niepokojąco robi się już na samym początku, gdy przyjaciele trafiają na stację benzynową prowadzoną przez podejrzanych wieśniaków, ale prawdziwa groza uderza, gdy do ich domku trafi krwawiący nieznajomy. Przed tym zagrożeniem nie ma drogi ucieczki. Z zarazą nie da się walczyć siłą, a schowanie się za zamkniętymi drzwiami nic nie daje, bo wróg jest już w kranie. Zarażona osoba zmienia się w obrzydliwy sposób. Na ciele wyrastają czyraki, otwierają się rany, a mięśnie dosłownie zaczynają gnić i odpadać od kości. Przyjaciele, zamiast się wspierać, zaczynają ze sobą walczyć, a atmosfera robi się coraz bardziej lepka i duszna z każdą minutą. Film eksploruje ten najbardziej pierwotny lęk przed niewidzialnym wrogiem, serwując widzowi kilka skrajnie obrzydliwych scen, których nie da się odzobaczyć. To najbardziej przerażający punkt na liście, bo pokazuje, że największym zagrożeniem nie jest mutant z siekierą, ale szklanka wody, którą masz właśnie przed sobą. Śmiertelna gorączka to wzorowo zrealizowany horror, który zmusza do myślenia i budzi autentyczny lęk przed tym, co uznajemy za bezpieczne i codzienne. Spójrzcie jeszcze raz na tę szklankę wody, o której wspominałem na początku. To, co w innych horrorach jest tylko tłem, u Eli Rotha stało się bezlitosnym mordercą. To jest właśnie ten przedmiot, który każdy z Was ma teraz w zasięgu ręki i który przestał być bezpieczny. Prawdziwy horror nie zaczyna się od krzyku w lesie, ale w momencie, gdy orientujesz się, że nie możesz ufać nawet własnej kranówce. A teraz napiszcie mi w komentarzach, o jakim świetnym horrorze o grupie znajomych zapomniałem. Najlepsze komentarze przypnę serduszkiem. Jeśli ten odcinek zostawił Was z dreszczem niepokoju, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. A teraz zapraszam Was do niesamowitych ciekawostek o horrorze Zejście, o którym mówiłem na samym początku.